Lubimy wyprawy, które przewyższają nasze oczekiwania. Tak wzbogacająca była wizyta w okolicach Starej Morawy na ziemi kłodzkiej. Zdobyliśmy kolejne szczyty do korony gór Polski, a także zeszliśmy pod ziemię, by podziwiać najpiękniejszą jaskinię i najbardziej kolorową sztolnię w Polsce. Parking w Bielicach to chyba jedyny taki parking w Polsce, skąd można uderzyć najkrótszą trasą na 2 szczyty korony gór polskich. Właśnie chcemy to zrobić. Najpierw uderzamy na Rudawiec w Górach Bialskich, a jak z niego zejdziemy, to podejdziemy na Kowadło, który wieńczy Góry Złote. Aha, pamiętajcie, ciężko tu z zasięgiem, weźcie to pod uwagę, jak będziecie planować. Tylko lekki chill nad Białką Lądecką i z werwą ruszamy do góry. Trzeba dobrze wykorzystać zapał najmłodszej wędrowniczki. Rudawiec jest aktualnie uznawany za najwyższy szczyt gór bialskich, z którymi jest niezły galimatias. Według regionalizacji Kondrackiego są to Góry Złote. Tak samo myślą o nich czescy geografowie. Dla niektórych zaś są częścią masywu Śnieżnika. Co ciekawe, od Rudawca wyższy jest szczyt Postawna i to o nim mówi się w kontekście najwyższego wierzchołka tego pasma, ale o tym jeszcze opowiem. Wróćmy jednak na Szlak Zielony. Początkowo prowadzi on piękną i wygodną trasą w Dolinie Białki Lądeckiej. Kiedy przejdziemy 1,5 kilometra, szlak ostro skręca w las, kończy się spacer i zaczyna wspinaczka. Trzeba wejść 300 metrów wyżej do granicy z Czechami. Teraz zostało już tylko 20 minut na wierzchołek. Fajna jest przerwa. Was to bawi? Jesteśmy na Rudawcu. Wiele. Jako że to szczyt korony, to musi być pieczątka. Myśmy sobie już pieczątki odbili. Dala zyga. Piona. Dala. Fajnie, że mamy to za sobą. A teraz przed nami jeszcze jeden szczyt. Jak widać, Amelkę energia rozpiera, mimo że już w nogach ma około 5 kilometrów. Jest to dobry prognostyk na kolejny dziś szczyt. Tam, gdzie pieczątka, to widoków nie ma, ale wystarczy podejść 50 metrów dalej, ciutkę w prawo zboczyć ze szlaku zielonego i całkiem ładne widoczki się nam pokazują. A czego nie widać, dorzuci ziemowit. W drodze powrotnej Amelka nieco osłabła, ale od czego są kule mocy? Przecież po zejściu pod parking czeka nas jeszcze niedługi, bo 2-kilometrowy odcinek na prawie najwyższy szczyt Gór Złotych. Skąd nazwa Góry Złote? Ano od złota. Kiedyś tu je wydobywano, a w XVI wieku panowała tu istna gorączka złota z głównym ośrodkiem w Złotym Stoku, w którym do dzisiaj można zwiedzać ciekawą kopalnię. Pamiętacie, jak mówiłam o Postawnej? Niektórzy zaliczają ten szczyt do Gór Złotych, a kowadło jest od niego znacznie niższy. Brak szlaków na Postawną był decydującym aspektem wykluczającym wierzchołek w walce o miano klejnotu korony na rzecz kowadła. Trasa prowadzi niemal cały czas pod górę z 2 ostrzejszymi podejściami. W sumie jest do pokonania tylko 250 metrów przewyższeń, ale odcinek znacznie krótszy. Szczyt nie jest widokowy, choć bardzo ładny. Na wychodniach skał można urządzić mały piknik. Może przydałaby się jeszcze niewielka wieża, by turyści zobaczyli to, co my z drona. Nie ma co, jesteśmy dumni z Amelki. Przeszliśmy tego dnia 16 kilometrów. Jeżeli interesują Cię inne okoliczne szczyty korony, to polecamy nasz wcześniejszy film. My natomiast możemy udać się na mega wypoczynek. Chodźcie, chodźcie, musicie to zobaczyć. Dzisiaj śpimy w 4 żywiołach. To jest mega taki ośrodek w Starej Morawie. To jest jedna z jurt, które są tutaj dostępne. Są też domki. Zobaczcie, jaki full wypas w ogóle jest. Przepięknie. Salonik. Tam jest kuchenka. U góry na antresoli jest... Osobna łyżka czy łyżka dla nas? Super.
ciekawe, jak je połączymy. Uważaj, tu mamy tarasik, a z tarasu jest widok na zalew Starej Morawie i nawet widzimy taflę wody i wieżę widokową. Jest po prostu cudownie. Nie mogę się doczekać, jak jutro się tutaj obudzimy rano. Poranek przywitał nas ładną pogodą i śniadaniem przyniesionym w koszyku. Jednak znacie nas, nawet w tak fajnym miejscu długo nie usiedzimy. Znasz wapiennik Łaskawy Kamień? To nie tylko historyczny obiekt, ale miejsce dla artystycznych dusz. Popadający w ruinę zabytkowy wapiennik odnalazł i przywrócił do życia pan Jacek Rybczyński, artysta, który stworzył wokół niego piękny i tajemniczy ogród japoński. Prawdziwego ducha tego miejsca oddaje spacer wraz z opowieściami przewodnika Michała Rybczyńskiego. Według twoich, że jest to foka, orzeł, słoń, nie, to jest żółw. Także symbol długowieczności w ogrodach japońskich. Teraz zobacz, bo to jest ciekawe, chodź zobaczyć coś, to jest ciekawe. Azjata widzi, że tu jest smoki, zlatują z tych jaskiń. Pełno smoków, tak sobie wyobraża. Góra przeciwległa, legenda z czasów niemieckich głosi, że żyły tam smoki, w co nie wierzyliśmy. Wierzysz w smoki, czy nie za bardzo? Są czy nie ma? Sceptyczna jesteś, widzę, że jesteś sceptyczna. Ja muszę przyznać, że też byłem bardzo sceptyczny, nie wierzyłem w te smoki. Ogrody japońskie nie lubią symetrii, dlatego nie odnajdziesz tu dwóch podobnych zakamarków, ale z pewnością nacieszysz oko niecodziennym kwieciem i unikalnymi pagodami w miniaturce. Sam wapiennik również można zwiedzać. Był to niezwykle innowacyjny obiekt, który posiadał system permanentnego opalania, co było kamieniem milowym w dobie industrializacji. Tylko pochyl się nisko, bo zwiedzasz go w towarzystwie nietoperzy, które tutaj mieszkają i zapewniają nam pomyślność. Ze względu na to, że jest to znak szczęścia, ponieważ słowo fu chińskie znaczy i szczęście, i nietoperza. I dlatego jest postrzegane jako, a tym bardziej podkowa, jak szczęście gromadzące i te nietoperze są wapiennikiem. Także mamy tutaj gromadzące się szczęście. Pogoda się nieco popsuła, więc dobrym pomysłem było schowanie się pod ziemią. Wybraliśmy zatem najpiękniejszy jej fragment w naszym kraju. Skoro bazę mamy w Starej Morawie, to już rzut kamieniem do Kletna. A jak Kletno, to oczywiście jaskinia Niedźwiedzia. Jedna z dwóch najlepszych jaskiń w Polsce, obok jaskini Raj w Chęcinach. W obu już byliśmy, ale to mój konik, także chętnie odwiedzimy ponownie. Rezerwować trzeba bilety, bo z biegu jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że wejdziecie. Parking jest oddalony pół godziny drogi od samego wejścia. Też jest płatny 18 zł. Bilety do jaskini nie należą do najtańszych, ale zagwarantuję Wam, że warto. Jest jaskinia bardzo ciekawa, piękna i bardzo polecam. Nazwę swą wzięła od niedźwiedzia jaskiniowego, którego szczątki podobno się wysypały w momencie odsłonięcia jej otworu. A czy wiesz, że mimo, że był ogromny, większy od współczesnego, to bliżej mu było do krowy? Pod względem pożywienia, bo jadał rośliny. Padlinę konsumował niezwykle rzadko. Prócz podobno niegroźnego misia, odnaleziono tu też czaszkę lwa jaskiniowego. Element na skalę światową, bo do tej pory odkryto tylko takie 3, tak dobrze zachowane. Z tego jedną u nas. No i na jej podstawie udało się zrekonstruować, jak taki osobnik wyglądał. No i był przede wszystkim większy od dziś znanego nam lwa afrykańskiego, bo jeden dwa różne gatunki. Ten nie miał grzywy, za to jego ciało porastała gruba i gęsta sierść. Nie znaleziska archeologiczne są tu jednak najważniejsze, ale przepiękna szata naciekowa jaskini. Tak wspaniale kropla może drążyć skałę, pozostawiając unikalne stalagmity, draperie czy polewy. Od naszej ostatniej wizyty dodano tutaj niezwykłe, multimedialne widowisko do muzyki Metaliki. Super przeżycie.
za niedługo znów będzie powód, by tu wrócić, bo w 2012 roku odkryto dalsze korytarze z ogromną i podobno przepiękną salą mastodonta. Trwają prace, by udostępnić ją turystom. Już nie umiem się doczekać. W międzyczasie wybierzemy się na pyszną rybę do raju pstrąga ze szlaku kulinarnego Smaki Dolnego Śląska. Przed nami pyszny pstrąg, znaczy czy pyszny to się okaże, ale najprawdopodobniej tak. Firma w jakiś tam sposób sprawdzona, bo to właśnie ta restauracja, która rano nam przyniosła śniadanko do jurty. Tak właśnie się o niej dowiedzieliśmy i teraz chętnie korzystamy. Jest to fajne łowisko na miejscu, można nawet samemu sobie złowić. Myśmy nie skorzystali z tej oferty, bo moglibyśmy za długo czekać. Natomiast jest gotowy. Tak, dziękujemy. Proszę bardzo. Ja mam pstrąga smażonego, a Łukasz grillowanego. Rybka bardzo dobra, polecam. Do tego można wybrać opcje z plackami, które uwielbiam. Podczas naszej wyprawy do Starej Morawy drugi raz schodzimy do podziemi. To dawna kopalnia uranu udostępniona dla turystów. Będzie zwiedzanie trwało około 40 minut. 400 metrów chodnika zwiedzimy. To podobno najbardziej kolorowa kopalnia w Polsce, ale nie martwcie się, nie jest już radioaktywna i zwiedzanie jest całkowicie bezpieczne. Załapaliśmy się na wersję z warsztatami, co Amelce i mi ogromnie się spodobało. Dzisiejsze zwiedzanie będzie troszeczkę inne jak normalnie, bo szykujemy się na kamyki, na warsztaty właśnie, dlatego troszeczkę więcej sobie o tych kamykach powiemy, prawda? Żebyśmy wiedzieli, co mamy tam później na tej hałdzie szukać. I będą tęczowe. Będą tęczowe? Będą, poszukamy i takie, pewnie, że tak. Ale najpierw ciemne korytarze kopalni wykutej w latach 50. XX wieku. Motorem ich drążenia był wyścig zbrojeń. Liczyła się tylko ruda uranu, którą wywożono do Związku Radzieckiego. Człowiek był tylko narzędziem, choć od promieniowania mężczyźni nie umierali. Prędzej wykańczały ich wypadki i pylica. To kobiety tutaj pracujące, choć nie na dole, mierzyły się później z chorobami popromiennymi. Ta mała bryłka blendy uranowej jest promieniotwórcza, ale tylko z bardzo bliskiej odległości. Co ciekawe, uran, który można z niej pozyskać, wytworzyłby tyle energii, co 6 ton węgla. Mamy 81. Zwiedzanie jest jednak w pełni bezpieczne, bo w tych chodnikach uranu nie było i służyły one głównie do szkoleń pracowników. Ogromne wrażenie robi kolekcja szkła uranowego, które świeci w świetle ultrafioletowym. Nie tylko uran tutaj jest ciekawostką, ale wiele innych minerałów i pierwiastków, które tu odnajdujemy w postaci wykwitów na stropach i ścianach. Te właśnie kolorowe skały, a nie kamyki, odnajdywaliśmy z Amelką podczas warsztatów na pobliskiej hałdzie. Niemal każde uderzenie młotkiem uwalnia wspaniałe minerały jak fluoryt, chryzokola czy chalkopiryt zwany złotem głupców. Co ciekawe, każdy z nas może wybrać się na takie poszukiwania samodzielnie. Ale nie zabierajcie wszystkiego, zostawcie coś dla innych. Zostaw też łapkę w górę i pozdrawiamy.